A przepraszam bardzo za spóźnienie, ale to korki na drodze, więc to świadczy o potędze i rozległości miasta Katowice. Trzeba być dumnym z tego powodu, że miasto się rozwija, samochodów przybywa. Tak. Proszę Państwa, ja mam mówić o sytuacji, która się pruje w tej chwili na świecie, mianowicie o pewnym układzie, który lat temu 30 chyba taki facet, nazywa się Franciszek Fukuyama, napisał taką książkę, z której się śmiałem cały czas od początku. On napisał, że ten ustrój taki istnieje, taki socjaliberalny, jest najlepszy na świecie i on będzie trwał do końca świata. No więc klasa rządząca, ta banda złodziei, która rządzi obecnie światem białego człowieka, no, nagrodziła tę książkę ogromną ilością nagród, no bo jak się kogoś poinformuje, że będzie rządził już do końca świata, no to wiadomo, że trzeba się z tego powodu cieszyć. No ale właśnie ta książka wyszła mniej więcej wtedy, kiedy pojawiły się wyraźne już sygnały, że to zaczyna się pruć. I akurat rację miał pan Donald Trump, mówiąc, że te wybory to mogą być wybory, które będą świadczyły o przyszłości ludzkości. Dlatego, bo ta klasa polityczna, która rządzi w tej chwili w Europie i w Stanach Zjednoczonych i w niektórych innych krajach, no ona ma plany takie dość daleko idące. Krótko mówiąc, zrobienia z nas nowych, lepszych ludzi. Zrobienie takiego porządku świata, takiego świata uporządkowanego, takiego dobrego, wspaniałego. Ci ludzie, pamiętacie, chcą jak najlepiej, żeby jasno powiedzieć, bo często ludzie w kręgach endeckich zwłaszcza mówią, że jakieś grono tam Żydów w piwnicach Nowego Jorku tam wymyśla coś, żeby nas zniszczyć. Nie. Oni chcą jak najlepiej. Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami i oni właśnie chcą nas tutaj uporządkować, żeby to wszystko było dobrze zrobione, każdy był zaczipowany, żeby tam nikim nie zginął, prawda? No tak. I jeżeli myślicie, że większość ludzi się na to nie zgodzi, to się mylicie głęboko. Większość ludzi pragnie bezpieczeństwa i to, że ich dzieci zostaną zaczipowane i dzięki temu można znaleźć w każdej chwili, a potem wszyscy będą zaczipowani, to dla nich nie stanowi nic strasznego. Dla większości ludzi to jest coś normalne. Że władza będzie wiedziała, gdzie chodzimy, co robimy, prawda, i tak dalej. To jest dla nich normalne. Jak mówili klasycy liberalizmu, jeżeli ludzie sprzedadzą wolność w zamian za bezpieczeństwo, bo to oczywiście jest bezpieczne, to się skończy ludzkość. I te wybory w Stanach to jest niewątpliwie najsilniejsze mocarstwo świata, jeśli idzie o przynajmniej uzbrojenie. Według danych Instytutu Studiów Strategicznych Stany Zjednoczone lat temu 10 mogły toczyć wojnę z 38 najsilniejszymi państwami świata łącznie. W tej chwili już według już tylko z 16 siła USA względnie słabnie, ale ciągle są najpotężniejsze mocarstwo, które przy odrobinie wysiłku może obrócić w perzynę całą kulę ziemską. W związku z czym to, kto będzie rządził w Stanach, a prezydent USA ma bardzo dużą władzę, no, jest rzeczą niesłychanie ważną i stąd ta klasa polityczna, którą tam reprezentowała pani Clintonowa, ona wyłaziła ze skóry, żeby nie wygrał nikt spoza establishmentu. Więc w wyborach prezydenckich ze strony republikanów kandydowała cała masa ludzi, z czego znaczna większość to byli ludzie jak najbardziej z establishmentu. Pan Bush na przykład, prawda, czy tam ktoś taki. I te dwie partie są dokładnie tak samo umoczone, jak umoczone jest PiS i PO, prawda, i ta cała banda złodziei, która w Polską rządzi. Dokładnie to samo jest w Stanach Zjednoczonych, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, że republikanie to są jacyś uczciwi ludzie i tak dalej. Nie, skąd? Jeżeli na przykład popatrzycie sobie, ile rząd płacił koncernowi Halliburton za ropę z Iraku, prawda? Halliburton miał monopol na Iraku, a doradcą Halliburtona był wiceprezydent USA, pan Steiney, no to będziecie wiedzieli, prawda, gdzie są duże pieniądze i na co potem one idą. One idą właśnie na przerobienie nas na nowych, lepszych ludzi. I to jest plan naprawdę, on nie jest szczegółowy.
To nie jest tak, że istnieje jakieś centrum gdzieś tam w tych piwnicach w Nowym Jorku, prawda, to ustala szczegółowy plan. Nie, tak nie jest. To są ludzie, którzy się spotykają, którzy się znają na ogół wzajemnie, każdy zna, jeśli się sami nie znają, to mają jednego wspólnego znajomego, prawda? I to jest taka siatka ludzi, która ma bliżej niesprecyzowany cel, to nie jest tak, że dokładnie wiedzą, co trzeba zrobić, a trzeba kończyć z tym bałaganem, z tą anarchią, prawda? Musi być porządek, prawda? Ludzie muszą słuchać, prawda? I realizować cele oczywiście socjalistyczne. Jeżeli czytacie na przykład parę dni temu pan Willis Gates, prawda, od dzielnych komputerów, powiedział otwarcie, że trzeba wprowadzić socjalizm, bo tylko to może uratować ludzkość przed globalnym ociepleniem. Otóż powiedzmy jasno, pan Gates nie jest idiota i na pewno nie wierzy w globalne ocieplenie, bo tylko idiota wierzy w stworzone przez człowieka globalne ocieplenie. On idiota nie jest. Ale on używa tego straszaka, że grozi nam globalne ocieplenie, po to, żeby wprowadzić socjalizm. Teraz już nie uwijają słowa, kiedy się mówi o państwo opiekuńcze i tak dalej. Nie. Otwarcie już wywalili, o co chodzi. Trzeba zbudować socjalizm. Proszę zwrócić uwagę, że to jest facet. To jest żywa ilustracja tezy, którą głoszę od 40 lat, prawda? Czy iluś tam, że ludzie budują imperium przemysłowe, robią pieniądze, są milionerami, miliarderami i ich dzieci, a czasami nawet oni sami, jak już mają duże pieniądze, zaczynają myśleć właściwie, co można z tymi pieniędzmi zrobić. No, mieć pieniądze, co on ma te miliardy, co on z nimi zrobi? No. Ile można zjeść obiadów za 100 miliardów, prawda? No, ile można zjeść obiadów za to? W związku z czym one chcą użyć tych pieniędzy na jakiś cel społeczny. A cel społeczny to jest oczywiście zawsze budowa socjalizmu, no bo trzeba dbać o społeczeństwo, nie o człowieka, a o społeczeństwo. Dawniej Andrzej Carnegie, to był multimiliarder na owe czasy, prawda? I taki Trump właśnie, mniej więcej, tylko bardziej udatny, bo on zrobił dziesiątki miliardów lat temu, 120, kiedy dolar to był naprawdę, było coś, za dolara można było zjeść solidny obiad, prawda? No, teraz nie. I ten człowiek został wierny ideałom kapitalizmu, ale jego fundacja Carnegie'ego jest w łapach komuny. Takie stare prawo Sullivana, taki redaktor, wydawca National Review w Stanach, i pismo pokrewne wideowo, który powiedział, że każda instytucja, która nie została starannie zaplanowana jako prawicowa, z biegiem czasu stanie się lewicowa. Bo jak to jest? Prawicowcy to ludzie porządni, prawda? I tam zawsze biorą do rady nadzorczej, biorą ludzi, żeby była szeroka reprezentacja, prawda? A lewica nie kieruje się tym, żeby była szeroka reprezentacja, tylko bierze swoich. I pomału, po 20-30 latach zarząd firmy przechodzi w ręce lewicy, prawda? Prezes Fundacji Forda, też kapitalisty, na pytanie, czy dałby pieniądze, to było 20 lat temu, czy 30 nawet, czy dałby pieniądze na badania, z których mogłoby wyniknąć, że czarni mają inteligencję mniejszą niż biali, powiedział, że takie pieniędzy na moje badania nie da. Henryk Ford dał te pieniądze w tej organizacji, żeby dbał o prawdę, prawda? Nie. Ci ludzie dbają o poprawność polityczną i nieważna jest prawda, ważne jest to, ludzie mają wierzyć w to, co mówi klasa polityczna. I w tej chwili obowiązują tam różne dogmaty. Siedzę w tej Unii Europejskiej, więc mogę wam tylko powiedzieć, że ludzie na każdy temat, jaki by nie był, zgłaszają następujące tezy. Więcej demokracji, równych praw kobiet, prawa dla homoseksualistów, walka z globalnym ociepleniem i to właściwie wszystko. Można kombinować na dowolny temat, prawda, fragmenty tych filmów. No, te 4 rzeczy trzeba powiedzieć. Jeżeli na przykład mówimy o sytuacji w Iraku, no to wiadomo, co potrzeba w Iraku, więcej praw homoseksualistów, prawda, więcej praw kobiet i tak dalej. I wtedy jak będzie więcej demokracji, to wtedy będzie od razu lepiej. Tak? Także nikomu nie wchodzi do głowy, że póki tam nie było demokracji, rządził Saddam Hussein, to nie było takich problemów. Dopiero budowa demokracji spowodowała te problemy. Czy w Libii, prawda, czy gdzie indziej.
a właściwie jeszcze wcześniej obalenie króla w Iraku, prawda? I obalenie króla w Libii. Te problemy. Do czego przyłożyli łapki Amerykanie. Bo nie wiem, czy wiecie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych to działa? Na pewno? Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wiecie, dlaczego. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie było nigdy przewrotu wojskowego, a to dlatego, że jest to jedyny kraj na świecie, w którym nie ma ambasady USA. Otóż Amerykanie w tym szalonym zapędzie, że dla dobra ludzkości trzeba zrobić wszędzie demokrację, prawda, rozwalają wszystko, co będzie, czy to będzie Ukraina, czy to będzie Egipt, czy to będzie Syria w tej chwili, czy to będzie Irak, czy cokolwiek, wszędzie ma być demokracja. A to, że potem idą ruiny i zgliszcza, to oczywiście im do głowy jakoś się nie kojarzą, po prostu za mało demokracji. Gdyby było więcej demokracji, to byłoby na pewno wszystko w porządku. No. Także to jest taka wiara oświeconych, ci ludzie, użyłem umyślnie słowa oświeconych, czyli kojarzę z iluminatami, prawda? Jest to wiara, oni wierzą w to i nie ma na to sposobu, oni wierzą, że to trzeba zrobić i koniec. I koniec, i świat będzie znakomity, jak wszyscy będą zaczipowani, jak ktoś nieopatrznie powie, że kobiety nie są równe mężczyznom, to od razu zostanie mechanicznie sprowadzony do rozmiaru kropelki wody na powierzchni stołu, prawda? I w ten sposób zapanuje powszechna szczęśliwość. Wy sobie nie zdajecie sprawy, do jakiego stopnia panuje indoktrynacja. Na przykład, nie wiem, nie będę robił na tej sali eksperymentu, ale byłem w Łodzi na uniwersytecie i jak się spytałem, jaki jest procent kobiet wśród 100 najlepszych szachistów świata, to wszyscy byli przekonani, że jest 50%. Nikomu do głowy nie przyszło, że jest to 1%. Nikomu do głowy nie przyszło. To absolutnie jest dogmat, że kobiety są równe mężczyznom i koniec. Gdyby ich spytano, ile jest w podnoszeniu ciężarów, to może by się zawahały przez chwilę, prawda? Ale po prostu im to do głowy nie przychodzi, że kobiety mogą nie być równe mężczyznom. To jest oczywiście nonsens. Kobiety nie są równe mężczyznom. Kobiety mają zupełnie inne zdolności, nie mówię, że gorsze czy lepsze, ale są inne. Prawda? I każdy, kto już ma tam 17 lat mniej więcej, zaczyna tę różnicę pojmować. Niektórzy z tego nie wyrastają. Otóż, proszę Państwa, i teraz pytanie, kto to robi? Otóż źródła tego są różne. Najprościej tłumaczy się tę hipotezę w ten sposób, że byli kiedyś bolszewicy, którzy wprowadzali te zasady w Związku Sowieckim. W momencie, kiedy Stalin zaczął bolszewików lekko tępić, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, bo ludzie nie znają kompletnej również historii Rosji. Otóż jak był pierwszy zjazd bolszewików w Petersburgu, to było na nim około 2600 delegatów. Kiedy do władzy doszedł Stalin, to w 1935 roku już 2100 już nie żyło. Po prostu ich wyrżnął. Stalin wyrżnął bolszewików. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że bolszewizm to jest zupełnie co innego niż stalinizm. I okazja Breżniewa to jest co innego i Putin to jest całkowicie co innego. Putin to jest prawica przecież, a nie, broń Boże, lewica. Ludzie nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, co się dzieje, posługują się schematami. Otóż ci bolszewicy, którzy zaczął tępić towarzysz Stalin, się przenieśli do Stanów Zjednoczonych i jak byłem tam w 1986 roku, rozmawiałem tam z takim libertarianinem z Kalifornii i on mówi, proszę pana, co ma się dziwić, ja też się dziwiłem, przyjechałem przez Polski komunistycznej, prawda, to Ameryka, kraj kapitalistyczny niby i tak dalej. On mówi, proszę pana, w całym Związku Sowieckim, od Mińska po Władywostok, nie ma tylu profesorów marksizmu, leninizmu, co na jednym dużym amerykańskim uniwersytecie. Ja mam w domu, nie przywiozłem ze sobą, ale mam w domu podręcznik dla studentów, właściwie studentów, to są studia policealne,
dla ludzi, którzy mają pracować w Departamencie Stanów Zjednoczonych, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Podręcznik, jak zresztą wszystkie podręczniki na świecie, składał się z dwóch części. Pierwsza grubsza dla studentów, a druga cieńsza dla nauczyciela. I w tym podręczniku dla nauczyciela, na 5. czy 4. stronie, nie pamiętam, znajduje się następujące zdanie. Ten podręcznik, oczywiście mowa o tym podręczniku dla studentów, mógłby stwarzać wrażenie, że jest zbudowany według jednej doktryny, konkretnie marksistowsko-leninowskiej. Żeby zacząć to wrażenie, nauczyciel powinien. Dalej jest wytłumaczone, co powinien nauczyciel zrobić, żeby studenci się nie połapali, że się ich uczy marksizmu-leninizmu. To jest podręcznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Chiny są państwem kapitalistycznym, Stany Zjednoczone są państwem komunistycznym. Prezydent Lyndon Johnson, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, byłby z PZPR-u wyrzucony za lewicowe odchylenie. Tak. Nie zdaje się sprawdzić, gdzie jest lewica, gdzie jest prawica. Powoli, pomalutku, lewicowość opanowała całą Europę Zachodnią, opanowała Stany Zjednoczone, bo jak powiedział słusznie Karol Marx, trzeba cenić przeciwnika, jak ma rację, Karl Marx powiedział, że na to, żeby wprowadzić socjalizm, wystarczy wprowadzić demokrację. No i już głupia większość ten socjalizm uchwalił, to jest wspaniała idejka dla idiotów, prawda? Tu siedzi jakiś pan z PPS-u, więc to jest już uciekł, tak? Jest to wspaniała idea dla idiotów. Jak się da porówno, wszyscy będą zadowoleni i szczęśliwi, prawda? Nikomu do głowy nie przychodzi, że jeżeli mamy 2 robotników, którzy zarabiają tam załóżmy po 4000 i jednemu się urodziło dziecko, więc on pracuje ciężko, żeby zarobić w tym miesiącu 4500, to gdyby temu drugiemu, który nie pracuje 4500, też dano 4500, to uznał, że straszna krzywda, prawda? W życiu by się nie zgodził, żeby temu drugiemu też dać 1500. On tu harował znacznie bardziej, prawda? Ten też ma dostać? Skąd? Socjalizm jest obcy ludziom, na natury rzeczy. Jest to narzucona idea, trzeba się bardzo starać, trzeba ogromnej indoktrynacji, żeby ludziom wbić tak kretyńską ideę do głowy. I ci ludzie, ci bolszewicy, to nie tylko ci oczywiście, którzy uciekli z Związku Sowieckiego, oni to zdołali. Oni opanowali w tej chwili w Stanach uczelnie. I teraz patrzcie, co się stało. Ludzie, którzy przeszli wyższe uczelnie, z reguły głosowali na panią Clintonową. Natomiast przeciwko głosowali na pana Trumpa ludzie, self-made meni, przedsiębiorcy, którzy nie chodzili na studia na ogół, albo nie zwracali na to uwagi, robotnicy i tak dalej. Ci głosowali na pana Trumpa. Dobrze zarabiający, to wcale nie biedni głosowali na Trumpa, to nieprawda. Średnia zamożności głosujących na Trumpa była wyższa niż głosujących na panią Clintonową. Ale to byli, to się nazywa pan Dornson, to będzie wykształciuchy. Bo w Ameryce, w odróżnieniu od Polski niestety, panuje ogromna niechęć, i właśnie nieufność do tak zwanych jajogłowych, czyli właśnie tych wykształciuchów. Oczywiście się szanuje profesorów matematyki, fizyki, inżynierów, oczywiście się bardzo szanuje lekarzy, się bardzo szanuje. Ale humanistów? Humanista wiadomo, że jest marksista, leninista, prawda? Od razu to jest... Ci ludzie są traktowani z najwyższą nieufnością przez normalnego Amerykanina. I jak najbardziej mają rację. Ogromna większość, żeby nie powiedzieć 99%, produkcji tych humanistów to jest albo bełkot, albo rzeczy całkowicie nieprawdziwe czy niebezpieczne dla ludzkości. Byłem na przykład, już dawno, kilkanaście lat temu, na zjeździe filozofów polskich. Jestem absolwentem filozofii, nawiasem mówiąc. Jak zobaczyłem, co się dzieje na sali, tam sami socjaliści, komuniści, nie było ani jednego człowieka, który byłby normalny. Bo socjalista to oczywiście nie jest normalny człowiek. Znaczy socjaliści tam nie wierzą, wierzą głęboko w teorię ewolucji i potrzebne jest im do szczęścia, też wierzę w teorię ewolucji, i potrzebne jest im brakujące ogniwo między małpą a człowiekiem i właśnie tym ogniwem jest socjalista. To jest takie ogniwo pośrednie między małpą a człowiekiem. To nie są ludzie,
ktoś, kto jest socjalista, stawia się poza nawiasem, że tak powiem. Znaczy, młodzi ludzie tak. Jak mówił Bismarck jeszcze, za młodu nie był socjalistą, na starość zostaje zgościałym durniem, ale człowiek jest młody, ja na przykład miałem 9 lat, byłem socjalistą, ale mając lat 10 już nie byłem, prawda, zmądrzałem. Niektórym to zostaje do roku 17, prawda, 18. Jak ktoś ma 21 lat i jest socjalistą, to już powinien iść do domu wariatów, bo jest to niebezpieczne. Oczywiście, socjaliści dzielą się na dwie kategorie. Na cwaniaków, którzy świetnie wiedzą, że są, tak jak Bill Gates, prawda, którzy świetnie wiedzą, że są bzdury. Jeżeli myślicie na przykład, że pan Leszek Miller wierzy w socjalizm, to się głęboko mylicie, on nie wierzy w socjalizm. On mówi te rzeczy, chyba równość i tak dalej, chce dostać głosy wyborcze i wejść do parlamentu, nie? Wcale socjalizm nie wierzy. I to są tacy oszuści, a i są oczywiście ogromna masa idiotów, którzy w to wierzą naprawdę. No i tak, także innych socjalistów niż łajdak albo idiota nie ma, nie było i być oczywiście nie może. Otóż w Ameryce ludzie, którzy przeszli przez wyższe uczelnie, są indoktrynowani. Oni już nie rozumują normalnie, tylko właśnie mają narzucone pewne kalki, tam o tej demokracji na przykład. No, każdy Amerykanin wierzy w demokrację. Każdy. 99% wierzy w demokrację. Przecież myśl, że większość może decydować, wiadomo, że głupich jest więcej niż mądrych, prawda? Więc prawdziwą demokrację musi zwolna zapanować głupota, inaczej być nie może. Martwimy się, czemu w Polsce jest coraz głupiej, czemu w Ameryce jest coraz głupiej. Mówi się, dlaczego w Ameryce jest taki poziom tych wyborów. No bo jest demokracja. Następne wybory będzie jeszcze głupiej. To jest nieuniknione. Jak budowano demokrację w Atenach, wynik był koszmarny. Budowano potężne, wspaniałe państwo ateńskie, przegrało z maleńką, biedną Macedonią, ale wszyscy przywódcy partii politycznych w Atenach brali pieniądze od króla Filipa. Jak przerobiono potężne Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie na Rzeczpospolitą obojga narodów, to padła bardzo szybko, ale przywódcy wszystkich partii politycznych, nawet król, brali pieniądze od obcych ambasadorów. Każda demokracja się musi kończyć fatalnie, a amerykańska właśnie się kończy na naszych oczach. I proszę Państwa, pytanie jest, kto naprawdę stoi za tym, żeby tępić wszystkie odchylenia od tych myśli, nazwijmy je postępowych, bo to nie będą postępowych. Niech nie będzie postępowych, aż moim zdaniem postępowych jest głównie paraliż. Natomiast historia się kołem toczy i to, co kiedyś było postępowe, potem jest zacofane, prawda? Ja zawsze, jak rozmawiam z feministkami, to mówię, wy wierzycie w te zacofane idee, prawda, tam feministyczne, tam równouprawnienie kobiet, to jest XX wiek, wchodzimy w XXI, skończę z tymi przesądami dwudziestowiecznymi, prawda? To jest przesąd dwudziestowieczny, równość kobiet. Trzeba iść naprzód, z postępem, do przodu. Otóż w tym ci ludzie usiłują utrzymać ten mit, no bo oni z niego żyją. W tej chwili odrzucenie tego mitu, no to oznacza, że cała właściwie klasa polityczna jest do wymiany. Oni wszyscy bredzili, to wszystko co ja to mówię, prawda, w Unii Europejskiej. Oni to wszystko są to umoczeni. Wszyscy. Odrzucenie tego mitu zaczęłoby, że oni wszyscy muszą odejść w odstawkę. Czyli praktycznie musi nastąpić rewolucja. O czym będziemy mówili za chwilkę, natomiast wracam do tematu Ameryki, bo to on w tej chwili jest najpilniejszy. Otóż oskarża się często o ten kierunek, w którym płynie świat, oskarża się masonerię. Otóż ludzie dzielą się na dwa odłamy, prawda? Jedni twierdzą, że masoneria rządzi światem, a drudzy twierdzą, że masonerii w ogóle nie ma. Otóż oba twierdzenia są nieprawdziwe. Wystarczy wpisać sobie do internetu tam mason, czy stronę Mason for All albo coś takiego i wyskoczy wam 38 000 stron rozmaitych masońskich organizacji, które przecież istnieją jak najbardziej, i drugie tyle organizacji paramasońskich związanych z tak zwanym Wielkim Wschodem. Otóż ta organizacja istnieje, masoneria naprawdę istnieje. Czy ona rządzi? Masoneria anglosaska
bo ona jest w Ameryce rządzi, angielska nie rządzi jako taka. Ona jest miejscem, gdzie się ucierają poglądy polityczne, popiera się swoich ludzi, ale uwaga, formalnie masonom nie wolno zajmować się polityką. Formalnie jest to niemożliwe. Praktycznie oczywiście poza zebraniami masońskimi oczywiście zajmuje się polityką jak każdy mężczyzna, nie? Ale mężczyzna, bo masoni kobiet nie przyjmują. Natomiast na zebraniach masońskich nie wolno zajmować się polityką. W Europie mamy trochę inną sytuację. W Europie rządzi, i naprawdę rządzi, organizacja, która się wywodzi z masonerii, nie jest przez masonerię uważana za masonerię, siebie uważa za masonerię. Nazywa się Wielki Wschód i najważniejszym jest Wielki Wschód Francji, to jest matka wszystkich lóż Wielkiego Wschodu. Wielki Wschód Francji. Czym się różni Wielki Wschód od masonerii? Po pierwsze, przyjmuje kobiety, on też nie przyjmował dawniej, teraz już przyjmuje. Zresztą oprócz tego istnieje taka loża Droit Humain, wpiszcie sobie do internetu, Droit Humain. Jak sobie chcecie wpisać, poszukać Wielkiego Wschodu, to GODF, Grand Orient de France, GODF, sobie wpiszcie i znajdziecie sobie. W Paryżu się mieszka przy Rue de Cadet 16, każdy może tam wejść. I ta organizacja po pierwsze przyjmuje kobiety, po drugie, tym się różni od masonerii, że mason musi wierzyć w Boga, natomiast Wielki Wschód tępi wiarę w Boga w sposób zasadniczy i to są te trzy różnice, prawda? Kobiet, wiara w Boga i polityka. Wielki Wschód nic innego nie robi, tylko zajmuje się budową socjalizmu. Jak się rozmawia w Ameryce z różnymi masonami, rozmawiam z masonami oczywiście, to oni mówią, że u nas się w Ameryce Wielki Wschód nie pojawi nigdy. I oczywiście sprawdzałem to wiele razy. W całej Ameryce istnieją tylko 4 loże Wielkiego Wschodu i grupują wyłącznie Francuzów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Oni tępią Wielki Wschód bardzo zasadniczo. I to nie jest ten socjalizm, który jest w Europie, który jest budowany w Ameryce. To jest inny rodzaj socjalizmu. Ale w Europie Wielki Wschód dominuje absolutnie. Unia Europejska jest tworem w dużej mierze Wielkiego Wschodu. Ciekawe, że on formalnie nie istnieje. Na przykład prasa donosiła, że delegacja Wielkiego Wschodu, to jest, musicie zdać sobie sprawę Wielkiego Wschodu, że Wielki Wschód dostał w Europie ileś tam milionów na stworzenie podręczników historii dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Natomiast jak zadałem pytanie w Unii Europejskiej o tą dotację, była odpowiedź, nic na ten temat nam nie wiadomo. Jak chcecie zobaczyć, jak działają te metody, to sobie zobaczcie. Była taka pani, nazywa się pani Suchocka, Hanna Suchocka. Ona była moją koleżanką ze Stronnictwa Demokratycznego, też byłem w Stronnictwie Demokratycznym za komuny. Ono ugrupowało takich ludzi, którzy chcieli zajmować się polityką, a nie chcieli zostać marksistami, leninistami. No i ona któregoś dnia wyjechała sobie na zachód, już po już za III RP. Nie było w Polsce jej 2 miesiące. Nikt o niej nie słyszał, w samym SD nikt nie słyszał pani Suchockiej. I wróciła ta pani i została nagle premierem Polski. Dlaczego? Skąd? Prawda? Dlaczego jakaś Suchocka zostaje nagle premierem Polski? Ale potem pani Suchocka jest premierem Polski i spotyka się w pałacyku w Ciążeniu, który nawiasem mówiąc stanowi de facto własność Wielkiego Wschodu. Możecie zobaczyć, możecie sobie przyjechać, to nie jest tak daleko stąd, to jest na południu Wielkopolski Ciążeń. I ona się tam spotyka, spędza 2 dni z wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu. Wzmianki o tym są małymi literkami, ale w całej polskiej prasie. Żaden dziennikarz nigdy nie spytał, a co właściwie jasnej cholery robi premier rządu na rozmowach z prezesem organizacji, którą nawet masoneria uważa za podejrzaną jaczejkę komunistyczną. Nikt, żaden dziennikarz o to nie spytał. To tak właśnie działa masoneria. Nie widać tego, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, ale coś się dzieje, prawda? No. Więc wpływy masonerii to nie jest tak, że ona rządzi światem, ale wpływy Wielkiego Wschodu w Europie są ogromne. Są ogromne.
I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Kto sobie z tego nie zdaje sprawy i myśli, że nie istnieje w ogóle masoneria, czy nie istnieje Wielki Wschód, ten po prostu nie jest realistą. Nie jest realistą i tyle. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, poza masonerią, która jest zupełnie jawna, jak sobie pojedziecie do miasteczka, tam macie drogowskazy do świątyni masońskiej, prawda, gdzie jest loża masońska, to nie jest tajna organizacja. To jest tak, jak przed wojną w Polsce spotykał się wójt, pleban, aptekarz i tak dalej. Na wsi tam oni spotkają, oni należą do masonerii, tam się spotykają, prawda, zebranie Wielkiej Loży w miejscowości, nie? Natomiast oprócz tego istnieją tajne organizacje, bardzo dziwne. Na przykład jest taka organizacja, nazywa się Czaszki i Piszczele, do której należało 4 spośród 7 ostatnio wybranych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Mają tajemnicze obrządy, jakieś takie na wpół satanistyczne na uczelniach, inicjacje i tak dalej. Bardzo niewiele o nich wiadomo, ale te organizacje raczej odpowiadają za politykę Stanów Zjednoczonych, a nie masonerię. Nagle tutaj wyskakuje jakiś pan Trump, który nie należy do żadnej takiej sicy, prawda? I zaczyna nie wiadomo co robić. Oni mają tu ułożony plan, prawda, z Europą, nie tylko z Europą, będą robili tego nowego, lepszego człowieka, tak jak Stalin chciał zrobić nowego człowieka socjalistycznego, oni też chcą zrobić to samo, prawda? Żeby ten człowiek kochał braci, żeby nigdy nie było żadnych wojen, prawda? To oni tak chcą zrobić. A tutaj nagle wchodzi pan Trump i nie wiadomo jakieś siły reakcji, prawda? Nie wiadomo co on zrobi. Są to przerażenie w tym obozie, który stwierdził, że stracił kontrolę nad umysłami ludzi. Wydawało się, że skoro wszyscy chodzą, tam w Ameryce już ogromna rzecz ludzi chodzi do college'ów, prawda? No jednak wpływy nie są takie, że jednak ludziom to spływa ta gadanina jak woda po kaczce i jak przychodzi co do czego, to potrafią zagłosować na człowieka nie wiadomo co, byle przeciwko establishmentowi. Bo tak samo jak w Polsce, tak samo w Ameryce ludzie czują, że są oszukiwani. Oni nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą kto oszukuje, o co chodzi, ale czują, że coś nie jest w porządku. Czują, że ci jajogłowi, którzy każą im na przykład uważać związek 2 homosiów za małżeństwo, to jacyś są wariaci, prawda? I tego, no. Przecież w Polsce macie przykład, biega po internecie, możecie sobie znaleźć łatwo w wyszukiwarce, prawda? Dyskusja ze mną na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego z panią profesor Płatek, która to pani usiłowała przekonać całe zgromadzenie, że cytuję, w małżeństwach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a może nawet więcej dzieci niż w heteroseksualnych. I mimo, że cała sala ryczała ze śmiechu, ta pani dalej trwała przy swoim. I oczywiście ona te poglądy, myślę, że jeszcze jedno pokolenie, a te poglądy się utrwaliły ludziom, bo jak powiedział wybitny socjalista towarzysz Goebbels, wystarczy kłamstwo powtórzyć 100 razy, a staje się ono prawdą. I w tej chwili pamiętajcie, zginęły w tej chwili wszelkie autorytety. Nie ma autorytetów. Jak się pojawia autorytet, jest ośmieszany, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Robi się dęte autorytety, jeżeli na przykład Adam Michnik nazywa kogoś autorytetem moralnym, wiadomo, że to jest albo oszust, albo złodziej, albo agent bezpieczny, prawda. To jest jasny wskaźnik i to jest oczywiste. No, także nie ma, natomiast nie ma również prawdy. Jeżeli ktoś wam powie, no powiedzmy, użyję drastycznego, że ruskie zestrzeliły samolot w Smoleńsku, to jeżeli zobaczycie dostateczną ilość wyprodukowanych stron w internecie, która to potwierdzi, prawda, powoła się 20 komisji, które to potwierdzą, a zawsze znajdziecie jakiś wariat, który to potwierdzi, prawda, to po jednym pokoleniu, jeżeli tylko PiS się utrzymał u władzy 10 lat, to po jednym pokoleniu większość Polaków będzie święcie przekonana, że w Smoleńsku ruskie zestrzeliły ten samolot. Nie ma prawdy. Liczy się ilość stron w internecie, to jest demokracja. Rozumiecie? Kiedyś była prawda. Kiedyś wierzono w prawdę obiektywną. Dzisiaj prawdą jest to, co wierzy większość.
Nieważne jest, jaka jest prawda, ważne jest, tylko nie wierzycie. Nawet matematykę się ustala w drodze głosowania. Nie ma już arytmetyki. Arytmetyka jest uchwalana przez głosowanie. Nie wierzycie? Tak? To kiedy obchodzono początek nowego tysiąclecia? 1 stycznia 2000. A przecież każdy, kto liczy na palcach, wie, że nowe tysiąclecie zaczęło się 1 stycznia 2001. Ale ponieważ większość uważała, że zaczęła się obchodzono 1 stycznia 2000. Nie jest ważna prawda obiektywna. Ważne jest, co myśli większość. I ten, kto ma telewizję, ten rządzi w większości, a więc decyduje, co jest prawda, a co nie jest prawda. I to jest całe nieszczęście. Upadek wiary w obiektywną prawdę. Nasza cywilizacja była oparta między innymi na przekonaniu, że istnieje obiektywna prawda. Możemy jej nie znać, ale ona gdzieś istnieje. Nie. Dzisiaj nie ma obiektywnej prawdy. I żyjecie w czasach okropnych. Upadku wielkiej, wspaniałej cywilizacji, która podbiła cały świat. Opartej na zasadach, to nie jest, znajdziecie sobie moje wykłady na ten temat w internecie, jest pełno w internecie, nie będę jej powtarzał. No. I ta cywilizacja została przejęta od środka, tak jak czytacie historię, prawda, o gniazdach mrówek, gdzie pasożyty wchodzą do gniazda mrówek, przejmują te mrówki, wygryzają same te mrówki od środka, prawda, i rządzą te mrówki. Tak samo została przejęta przez wrogów cywilizacji. No. I w tej chwili zupełnie kto inny rządzi cywilizacją. Jeżeli macie Państwo Unię, która się nazywa Europejska i ona mówi o wartościach europejskich, to wszystkie te wartości europejskie są odwrotnością wartości europejskich. Na przykład w Europie kara śmierci dla mordercy była obowiązkowa, w Unii oczywiście jest zakazana. W Europie kobiety miały przywileje, w Unii kobiety mają równe prawa. W Europie dzieci należały do rodziców, w Unii dzieci należą do państwa, państwo decyduje o tym, czy je szczepić, do szkoły posyłać i tak dalej. W Europie była zasada, kto nie pracuje, ten nie je. W Unii jest zasada, że kto nie pracuje, należy mu się zasiłek i tak dalej. Wszystkie wartości europejskie są zanegowane. Żyjecie w cywilizacji antyeuropejskiej. Jest to skrajnie antyeuropejska cywilizacja. I to, co się dzieje, to jest upadek tej cywilizacji. Upadek tej cywilizacji przez swoich wrogów. Oczywiście upadnie, bo skoro wartości europejskie były najlepsze, to te antyeuropejskie są najgorsze, prawda? Więc pada pod czasami tam Arabów, wszystko jedno koło, Chińczyków, nie ma znaczenia, prawda? Wszyscy w tej chwili są lepsi od... To chcę powiedzieć, że moralność w większości plemion afrykańskich jest wyższa niż moralność w Unii Europejskiej. Zdecydowanie. Te kraje nas dominują, bo oni mają wyższą moralność. U nich jest kara śmierci na przykład. No nie, no są dwa plemiona w Amazonce, które nie mają kary śmierci, dwa w Afryce, jedno w Brukseli, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, kara śmierci jest oznaką cywilizacji. Zniesienie kary śmierci jest cofnięcie nas o 4000 lat w historii ludzkości. Do czasów sprzed Hammurabiego. Także to właśnie się dzieje i co więcej, ci ludzie, którzy tym rządzą, którzy tym kierują, oni są, jeszcze raz mówię, są święcie przekonani, że robią to dla naszego dobra. Prawda? Na przykład zniesienie kary śmierci spowoduje, że wytępi w człowieku uczucie agresji. Tylko oni sobie nie zadają pytania, no dobrze, a jak przyjdą Arabowie, to kto nas będzie bronił, jak nasi mężczyźni nie będą agresywni, prawda? Kto nas będzie bronił? Poddamy się. Jedną z wartości europejskich było, że człowiek powinien swoim życiem zaryzykować, a może oddać w obronie tam jakichś wartości, w obronie kobiety, dziecka, honoru, prawdy, wiary, ojczyzny. Dzisiaj się mówi, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. No to w tym momencie jest autentyczny przykład. Szef Związku Żołnierzy Zawodowych Królestwa Danii na konferencji prasowej spokojnie oświadczył, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest wiesić białą flagę. No tak, jeżeli życie ludzkie jest najwyższą wartością, a tego się was uczy, to w tym momencie jedyna szansa uniknięcia umrzenia to jest poddać się natychmiast. Jak można powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Jak można coś takiego powiedzieć?
A ja słyszałem nawet dostojników Kościoła, którzy tak mówią. Już nie Bóg, nie wiara, nie ojczyzna, tylko życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak coś takiego można powiedzieć? To się mówi otwarcie. Ci ludzie, którzy nami rządzą, oni tę wartość propagują w szkołach i tak dalej. Jeżeli prawda, się zawsze mówiło, że cały rozwój ludzkości to jest przecież ryzyko, prawda? Mnie uczono za komuny przecież strasznej, ale mnie uczono, że kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Bezpieczeństwo. Cały dobrobyt. Cały postęp pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Młodzież, przynajmniej męską, uczono, że mają ryzykować. Mają ryzykować. Macie bajkę, która jest wycofana oczywiście już z podręczników szkolnych, Pies i wilk Mickiewicza, która się kończy zwrotem lepszy na wolności kąsek ladajaki niż w niewoli przysmaki. Ona jest wycofana. Bajka o mrówce i koniku polnym jest wycofana z podręczników. Budujemy nowe, inne społeczeństwo, oparte na innych wartościach. No i jest pytanie, czy pan Trump potrafi odwrócić, czy on ma na tyle zdolnych pracowników, że potrafią sobie z tym poradzić. Ja podejrzewam, że nie. Że natychmiast się naokoło niego zbiorą ludzie, którzy mówią, tak, ma pan rację, panie Trump i tak dalej, tylko trzeba troszeczkę bardziej i gdzieś tak po 2 latach okaże się, że Trump się niewiele różni od pani Clintonowej czy od kogo innego. Tak, tego się obawiam. Ale zobaczymy. Jest w Ameryce silny ruch. W Ameryce ludzi, którzy myślą tak jak ja w tej chwili, to nie jest paręset osób, tylko to jest potężny ruch paru tysięcy ludzi, mający swoje uczelnie, mający swoich apostołów, mający milionerów, którzy to popierają. Także to jest o wiele silniejsze niż w Europie. I być może odrodzenie przyjdzie z Ameryki. Bo jeżeli to nie nastąpi, to oczywiście naszą cywilizację wezmą diabli, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Bo jak już mówiłem, cały postęp pochodzi z ryzyka. Jeżeli będziemy uczyli dzieci, że mają nie ryzykować swoim życiem, nie ryzykować swoim czasem i tak dalej, to oczywiście przegramy z każdą cywilizacją. Z każdą cywilizacją. Nie będę oczywiście wam tutaj wykładał wszystkich wartości zarykowanych przez Unię. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, tak podsumując to, co powiedziałem, że nie jest tak, że istnieje jeden centralny ośrodek, który to wszystko planuje. Ci ludzie mają te swoje wartości, odwrotne niż europejskie, i u nich się sam przez się rozumie, co trzeba zrobić. Oni bez komendy wiedzą, co trzeba zrobić. Tak samo jak u nas w partii ludzie bez komendy wiedzą, co trzeba zrobić, mają dokładnie odwrotne wartości, czyli te normalne, prawda? Prezes im nie musi mówić, czemu trzeba się sprzeciwić, a co trzeba poprzeć, bo oni to wiedzą, mamy pewną ideologię. Oni też mają ideologię, tylko odwrotną niż my. Odwrotną niż europejska. Bo to jest ideologia. Ideologia oczywiście socjalistyczna, tak jak powiedziałem na początku. I nie ma kompromisu, bo jest taki wśród intelektualistów często się mówi, że trzeba zrobić kompromis. Nie. Najważniejszą rzeczą w polityce jest unikanie kompromisu. Nie może być kompromisu z dobra ze złem. Nie ma kompromisu. Oczywiście praktycznie trzeba czasami dochodzić, ale ideologicznie kompromisu nie ma. Nie można dawać się nabierać na takie słowa, panie Mikke, ma pan rację, ale no ma pan rację oczywiście, ale po co tak radykalnie? Może tak stopniowo zrobić te reformy? Nie można zrobić stopniowo. Nie da się przejść z ruchu kolejowego na ruch samochodowy, odejmując parowozowi na początek 2 koła, albo i 3. Nie. Nie da się. Okaże się, że on jeździ gorzej niż tamten. Trzeba sprzedać lokomotywę i kupić samochód. I nie jest bardziej humanitarne obcinanie kotu ogona po plasterku, zamiast od razu. Wyobraźcie sobie, że leżę na stole operacyjnym. Teraz są takie metody znieczulania, że ja jestem całkowicie przytomny, a tu operują mi brzuszek i mówią, panie Mikke, masz pan raka. No, moglibyśmy wyciąć go w całości, ale po co tak radykalnie?
wytniemy połowę raczka, zaszyjemy i zobaczymy, co będzie za rok. Za rok rak będzie 2 razy większy. To samo z socjalizmem. Jak wytniemy połowę socjalizmu, to za rok będzie 2 razy większy. Jeżeli uznamy, na przykład ludzie mówią tak, no rzeczywiście ten socjalizm, rzeczywiście, ale słuchajcie, darmowe mleko dla dzieci w szkołach, to co wam szkodzi, żeby dzieci miały za darmo mleko? Nie, bo jeżeli uznamy, że darmowe mleko w szkołach jest dobre, darmowa bułka z szynką jest jeszcze lepsza. A potem darmowe samochody dla polityków są jeszcze lepsze. Socjalizm jest zły. Bo często KLD na przykład, kiedy mówiło, czy PO, mówiło, że socjalizm to jest dobra idea, tylko no, się nie sprawdza i trzeba zrobić kapitalizm, żeby tam trochę pieniędzy zrobić. Nie, proszę Państwa. Socjalizm jest złą ideą. Idea równości jest złą ideą. Równość jest złem. Trzeba przywrócić normalne wartości. Równość nigdy nie była wartością europejską. To była wartość rewolucji francuskiej, czyli antyeuropejskiej, antyfrancuskiej rewolucji. Równość. Ludzie są nierówni. Nie można dobremu robotnikowi płacić tyle samo, co złemu robotnikowi. Musi być nierówność. I trzeba to jasno powiedzieć. Bo jeżeli będziemy to utajniali, to nigdy nie wygramy. Nigdy nie wygramy. Trzeba jasno rzucić rękawice ideologom, którzy rządzą tym światem. Bo inaczej oni nas zakrzyczą. Trzeba powiedzieć jasno, my nie podzielamy waszych wartości. To nie jest tak, że my się różnimy technicznie, że chcemy dobra ludzkości, ale się różnimy. Nie. My co innego rozumiemy przez dobro ludzkości. Na przykład, no weźmy sprawę narkotyków, prawda? To jest coś, co różni nas z częścią narodowców, narodowymi socjalistami. No, są 2 metody walki z narkomanią. Pan prezydent Duterte na Filipinach zastosował technikę brutalną. Mianowicie kazał strzelać do dealerów narkotykowych i do narkomanów. Policja miała strzelać. Kto zastrzelił narkomana, dostał nagrodę. Zginęło już na filmie około 5000 ludzi, a narkomania dalej istnieje. Ceny wzrosły na narkotyków w wyniku tego, więc bardziej się opłaca i tak dalej. Mamy odwrotną metodę. Pozwolić każdemu ćpać ile chce. W wyniku tego też zginie 5000 ludzi, po prostu zaćpają się na śmierć i będzie spokój. Będzie spokój. Pokaże się w telewizji, czy wam pokazują w telewizji umierających narkomanów? Nie. A to dobrze pokazać. Jak wygląda ten bohater, prawda, który tam śpiewał na scenie, a potem jak on ginie w własnych odchodach. Pokazać to. A nie wolno tego pokazać. Bo z handlu narkotykami żyją politycy, którzy cierpią ogromne zyski z handlu narkotykami, którzy chronią dealerów narkotykowych. Nie, pozwolić ludziom umrzeć. Jak chcą umrzeć, niech umierają. I to spowoduje rzeczywiście oczyszczenie kraju. A to jest odmienna zupełnie metoda, prawda? Zupełnie odmienna. My wierzymy w zasadę, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś sobie zrobi złoty strzał i zemrze, no to szczęśliwy umrze i chwała Bogu. Także to jest, prawda, zupełnie inne myślenie o człowieku. Oni myślą o człowieku jak o tej łowieczce, którą trzeba tam paść, prawda, i dbać o jej dobro, a my uważamy, że każdy człowiek musi dbać o swoje dobro. Jak chce zrobić sobie krzywdę, niech sobie robi krzywdę. Tylko niech nie każe nam potem za to płacić. Także to są 2 zupełnie odrębne koncepcje człowieka. I jeszcze raz mówię teraz już nie jako polityk, tylko jako uczony. Ta pierwsza koncepcja musi doprowadzić do katastrofy. To nie jak katastrofy, coś się załamie, nie. Istnieje pojęcie śmierci cieplnej. Kto studiował termodynamikę, ten wie, prawda? Jeżeli się będzie wszystko wyrównywało, to umrze z powodu tego, że nie będzie warto co robić. Jeżeli za czynność szkodliwą, na przykład utratę nogi, będą takie premie, wysokie premie, to ludzie nie będą dbali sobie o nogi nie obciąć. Niektóre celowo będą sobie nogi obcinali, żeby dostać taką premię. Oczywiście. Wystarczyło na przykład, że w armii carskiej wprowadzono zasadę, że kto nie ma 2 palców, to jest zwolniony z wojska. Cała masa ludzi sobie ciachała się kierą 2 palce. Czyli damy premię za coś, co jest złe, a za sukces, czyli na przykład sukces finansowy, będziemy karali grzywną, czyli podatkiem, to po jakimś czasie nie będzie się opłacało w ogóle cokolwiek robić. Jak zarobię dużo, to mi zabiorą, jak zarobię mało, to mi dopłacą.
nastąpi śmierć cieplna. Ludzie po prostu przestaną cokolwiek robić, bo nie będzie warto. I to właśnie do tego prowadzi idea wyrównywania, równości wszelką cenę. I to nas różni od tej sytuacji. I teraz pytanie, czy ten Trump zdoła to otwarcie powiedzieć? Czy zdoła to ludziom powiedzieć otwarcie? I czy zdoła... To nie jest łatwe. Pamiętajcie Państwo, że w Ameryce ci ludzie, niekoniecznie importowani z Rosji bolszewickiej, obsadzili ogromną większość uczelni. Są prywatne uczelnie. I jak to ruszyć? W telewizji? Przecież telewizje, wszystkie, nawet Fox TV popierały, czyli prawicowa niby, popierały panią Clintonową. Fox TV dawała na dzień przed wyborami 3 punkty dla pani Clintonowej. Firma Ipsos, która nam daje, jak mamy 4-5, daje nam 1%, to w Ameryce dała Clintonowej plus 7 na dzień przed wyborami. Ta lewicowa inteligencja, taka różowa, opanowała ogromną większość uczelni, ośrodków akademickich, ośrodków myśli takiej czy innej. Ma ludzi, którzy robią to dla pieniędzy, bo sobie daje duże pieniądze, prawda? W sensie, państwo ma jakieś badania na temat globalnego ocieplenia, na przykład wiecie, ile można zarobić za globalne ocieplenie? Wiecie, ilu ludzi robiło doktoraty, prawda, na globalnym ociepleniu? Całkowicie bzdurne. Ale kłamiąc, fałszując dane, przecież to są dane, wyciągnięto, hakerzy wyciągnęli, prawda, z uniwersytetu, jak fałszowano dane o globalnym ociepleniu. Ile można zarobić, kłamiąc na ten czy inny temat? Jest cała kupa ludzi żywotnie zainteresowanych finansowo w tym, żeby to istniało. Czy Trump da temu radę? Moim zdaniem nie. To by wymagało zrobienia zamachu stanu, to by wymagało zrobienia czegoś niewyobrażalnego zupełnie, żeby przełamać dominację tego sposobu myślenia. Ale potem w Stanach są jeszcze ludzie, którzy są w stanie z tym walczyć. Jeżeli pan Trump będzie otwarcie, odważnie popierał tych wszystkich ludzi, tam partię libertarian, konstytucyjną, prawda, tam republikańska to jest w strzępach w tej chwili, ale są takie partie, ideologów tych ośrodków, przecież istnieje cała kupa ośrodków badawczych, prywatnych, za pewne pieniądze. Jeżeli pan Trump będzie je otwarcie popierał i otwarcie mówi, że tamto to jest bzdura, to autorytet prezydenta jednak jakiś tam jeszcze jest. Może wtedy się coś da rady zrobić. Bo jak nie, to za 4 lata, pamiętacie, wśród młodych ludzi, do lat 28, nie pamiętam, pani Clintonowa wygrała 2-1. Za 4 lata będą nowe wybory i jak tak przyszła Clintonowa, wygra te wybory. Jeżeli coś się nie zmieni zasadniczo. No ale na razie musimy dbać o Polskę, nasza ta skraja, prawda? Może nam się przynajmniej w Polsce coś uda. Ja tyle, nie chcę dłużej ględzić. Jak macie jakieś pytania, to bardzo proszę, bo takie było założenie. Tak? Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję.